Jest taki jeden element podróży lotniczej, bez którego nie jest w stanie odbyć się podróż lotnicza. A tym elementem jest samolot, mili Państwo. Taką niezwykłą prawdę przed Wami dzisiaj odkrywam, ale to w drugim kroku rodzi wiele ciekawych pytań. Kto i dlaczego i jak wybiera samolot, którym dostaniemy się z punktu A do punktu B? Kiedy taki samolot się wymienia? Na całe szczęście znam osobę, która świetnie zna odpowiedzi na te pytania. Tą osobą jest Maciej Dziudzik z biura Floty, który będzie moim dzisiejszym gościem. Zapraszam na naszą rozmowę. Dzień dobry, zgodnie z zapowiedzią będziemy poznawali tajniki floty narodowego naszego przewoźnika. Maciej, bardzo serdecznie Ci witam. Dzień dobry i dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu. I pozwolisz, że zacznę w ogóle od elementu, o którym powiedziałeś, zanim zostały włączone kamery, bo usiadłeś tutaj, zobaczyłeś na te kubki i powiedziałeś, kiedyś one były te barwy czerwono-białe. Przed wojną one były czerwono-białe? Tak, pierwsze barwy lotu były czerwone. Dopiero później zmieniono je na granatowe. No właśnie, bo interesujesz się historią lotnictwa i się zastanawiam, na ile ta znajomość historii i polskiego lotnictwa i w ogóle pomaga Ci w podejmowaniu decyzji dotyczących współczesnego lotnictwa. No tak, de facto tak samo jak LOT, tak samo i Boeing i Airbus, chociaż Airbus może mniej, ale Airbus i wszystkie amerykańscy producenci, kiedyś europejscy producenci, to jest historia przedwojenna. To jest, zaczęło się zaraz po I wojnie. I tak naprawdę od tamtego momentu LOT kupował tylko międzynarodowe maszyny. Lockheedy, Douglasy. Oczywiście korzystał też z polskiego lotnictwa. Niewiele osób wie, że przy Okęciu była też tak naprawdę Dolina Lotnicza. Była firma, która testowała samoloty. Była firma, która produkowała samoloty, która produkowała silniki. Ale to było zrobione wyłącznie na potrzeby lotu w tamtym czasie? I na potrzeby lotnictwa w Polsce i rozwoju lotnictwa w Polsce. LOT był częścią tego systemu. A mówimy w tym przypadku o sytuacji, w której trzeba było dopasować te międzynarodowe maszyny lotnicze do wymagań polskiego przewoźnika, czy o sytuacji, w której poszczególne komponenty, nie mówiąc już być może o całości, były budowane od podstaw właśnie tam przy lotnisku? Częściowo tak. Tam była firma RWD. To są te samoloty, które zwyciężały na mistrzostwach samolotów turystycznych, Żwirko i Wigura. Tak. To się stąd wzięło. No proszę, to ciekawa sprawa. Natomiast rzeczywiście pewnego rodzaju rzeczy nie zmieniły się w czasie, a mianowicie, że technologia i technika rozwija się coraz bardziej, więc poszczególne elementy floty narodowego przewoźnika musiały być wymieniane na nowsze. I rozumiem, że to jest też taki proces, nad którym ty czuwasz obecnie, czyli sytuacja taka, w której na pewnym etapie, pewnie z różnych przyczyn, trzeba starą, nazwijmy to tak wprost, maszynę zastąpić nową. I zastanawiam się, czy jesteś w stanie powiedzieć o najczęstszym powodzie, dla którego dokonuje się w ogóle takiej wymiany? Czy to jest tak różnorodna sytuacja, że nie jesteśmy w stanie dokonać takiej gradacji, co najczęściej o tym decyduje? Nie, oczywiście są kluczowe czynniki, ale one się też zmieniają w czasie, ponieważ to, co my robimy teraz, to jest patrzenie, jak LOT będzie wyglądał za 15 lat. Jak będzie wyglądała technologia za 15 lat, jak będzie wyglądała technologia za 30 lat, bo życie samolotu to jest właśnie 15, 20, 30 lat służby lotniczej. Więc tak, oczywiście postęp technologiczny jest największą przyczyną do tego, bo postęp technologiczny powoduje, że przekłada się to na kwestie ekonomiczne i konkurencyjność, a postęp technologiczny też jest elementem, w którym możemy dawać naszym pasażerom coraz to nowe rzeczy, możemy ich zaskakiwać. Kiedyś internet na pokładzie to było coś nie do pomyślenia. Teraz właściwie wszyscy już tego oczekują. Rozumiem, ale domyślam się, że nie masz szklanej kuli, w której jesteś w stanie zobaczyć przyszłość za 15 lat, więc w jaki sposób podejmujesz wtedy decyzje? Czy to jest tak, że nie wiem, kierujesz się jakimiś trendami albo rzeczami, które być może próbują właśnie zgadnąć, co będzie potrzebne ludziom za 15 lat, bo wspomniałeś o kwestii dotyczącej internetu i rozumiem, że teraz jest tak, że kiedy podejmujecie decyzje dotyczące zakupu jakiejś danej maszyny, no to z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością da się powiedzieć, że za 15 lat to będzie standard, więc trzeba tę potrzebę zabezpieczyć. Natomiast co z innymi sprawami? To jest tak, że
Czujesz to trochę jako pasażer? Czy obserwujesz właśnie, nie wiem, międzynarodowe trendy? Jeździsz po targach lotniczych? Jak wygląda ta sytuacja? Oczywiście. Okej. Wizyta na targach albo w Londynie, albo w Paryżu, bo to są te dwa kluczowe europejskie targi, powtarzane co 2 lata, to jest obowiązek. Okej. To jest obowiązek wielu pracowników naszej linii i innych linii lotniczych i to jest poznawanie tego, co się właśnie dzieje. Tam uczymy się o samolotach wodorowych, tam poznajemy nowe siedzenia dla pasażerów, tam poznajemy nową rozrywkę pokładową, kiedy mówimy o tym, że nie potrzebujemy już tych tabletów, nie potrzebujemy tych ekranów z przodu kabiny, wystarczą nam tablety. Okej. I puszczanie tego, co sobie pasażer życzy, tak jak korzystamy z tabletu w domu. Rozumiem. Ale czy to jest tak, że ty czysto fizycznie siadasz w takim fotelu przyszłości, albo masz ten... próbuję sobie jakoś wyobrazić te targi. Czy to jest taka rzecz, o której... To są takie targi, ale to musisz porozmawiać z naszymi kolegami z produktu i marketingu. Ze floty my im bardzo zazdrościmy, bo oni właśnie takich rzeczy doświadczają. Jasne. Naszym zadaniem jest mniej więcej poznać kierunki, poznać strategię, później to zakontraktować, a to oni mają przyjemność z tego, że mogą usiąść w tym nowym fotelu, mogą to przetestować, mogą sprawdzić te wszystkie nowe nowinki technologiczne. Rozumiem. Był u nas Maciek Kowalówczany właśnie z Customer Experience i No on właśnie właśnie. wspominał, że elementem ważnym dla wyboru jest faktyczne doświadczenie tego fotela, chociażby nawet. No ale z drugiej strony ty w takiej skali nieco bardziej makro odpowiadasz również za to, żeby było gdzie te fotele umieścić i czy biorąc pod uwagę, że ta decyzja to jest niesamowita, ciekawa, a z drugiej strony zaskakująca informacja, że to jest aż tak w przód 15-30 lat, czy jesteś w stanie na podstawie tych właśnie decyzji, które są w trakcie podejmowania, powiedzieć nam, jak zmieni się nasze podróżowanie właśnie w takiej perspektywie czasowej za sprawą już tych nowych maszyn? No, na pewno to, na co stawiamy, będzie bardziej oszczędne, będzie bardziej świadome środowiskowo. Okej. Tak, samoloty będą używały mniej paliwa, będą coraz cichsze, będą też mniej zatruwały środowisko. To na pewno. Ale niektóre tendencje, o których mówimy, to jest na przykład latające skrzydło, czyli takie samoloty pasażerskie, jak dzisiaj kojarzymy bombowce strategiczne z Ameryki. B-52, Dokładnie tak? tak. Jeżeli tak to będzie wyglądało, to generuje zupełnie nowe wyzwania do aranżacji kabiny, bo wtedy okaże się, że ktoś siedzi w środku takiego samolotu i nie ma obok okien. Ma to okno na suficie, na przykład. Oczywiście jest mnóstwo tego typu rzeczy. To wiąże się z jednej strony z takimi nowinkami, z drugim myśleniem, czy te rozwiązania sprawdzą się komercyjnie i przy takiej liczbie operacji, jaką lotnictwo teraz generuje. Miliony lotów w miesiącu, tysiące lotów dziennie. Czy taka technologia wytrzyma tak intensywne użytkowanie w różnych warunkach środowiskowych, w różnych warunkach ekonomicznych, w różnych profilach biznesowych? Rozumiem. A czy to jest tak, że w ramach twojego biura ty musisz wziąć pod uwagę tak bardzo szczegółowe czynniki, jak na przykład to, że dany samolot będzie lądował i startował z lotniska Chopina. W związku z tym musisz dopasować wybór tego konkretnego modelu samolotu w relacji konkretnie do tego lotniska, czy to jest zbyt niska skala, o której mówimy? Czyli jakby na dużo większym poziomie ogólności wybiera się jednak maszyny. Wbrew pozorom wybiera się bardzo szczegółowo. Okay. Oczywiście na różnych etapach ta szczegółowość albo rośnie, albo maleje, w zależności od konkretnych elementów, ale tak, my sprawdzamy, czy możemy tym samolotem latać z Warszawy, z Chopina i na ile na przykład jego elementy środowiskowe wpłyną na to, że poprawimy naszą zdolność do wykonywania coraz większej liczby operacji na Chopinie, który jest lotniskiem ograniczonym, które ma ograniczenia. Patrzymy, jak to może wyglądać na CPK. Okay. Bo to jest to lotnisko przyszłościowe. Patrzymy, jak ten samolot będzie latał do Londynu, bo mamy tam różne lotniska, które są wszyscy. My, pasjonaci, lubimy lotnisko London City, bo ono jest specyficzne. Jest w kanale, na morzu, wymaga pewnych wyzwań. Pewnie koledzy piloci potrafią powiedzieć, jakie to jest specyficzne lotnisko, ale
to jest lotnisko, które wymaga innego wyposażenia samolotu, więc musimy o to zadbać. Okay. Inaczej latamy do Grecji na wakacje innym samolotem z innym wyposażeniem niż do Frankfurtu, wożąc biznesmenów o 8 rano. Rozumiem. No, to szczerze powiedziawszy, nie myślałem, że to jest aż taka skala szczegółowości, kiedy mówimy o pojedynczych lotniskach, no ale z drugiej strony oczywiście mamy także są połączenia biznesowe, turystyczne i tu pomyślałem, że właśnie na tym się kończy to różnicowanie, nie? Że to właśnie powiedzmy, że to są innego rodzaju potrzeby, więc pewnie na przykład, nie wiem, biznes klasa jest dłuższa albo krótsza, albo czasami tak naprawdę to są takie sprawy, które dotyczą szerokości, liczby miejsc w poszczególnych rzędach, ale jeśli skala szczegółowości jest dużo większa, to oznacza, że osoba, która pracuje w twoim biurze na czele z tobą, to jest tak, że wy musicie mieć ogólną wiedzę w zakresie lotnictwa, rozumiem, że to nie jest sytuacja taka, w której tak sobie myślę, czy wy nie jesteście takim biurem, w którym jest najtrudniej, biorąc pod uwagę skalę i liczbę informacji, którą trzeba przyjąć. Musimy umieć rozmawiać z różnymi ludźmi w naszej firmie, bo ta decyzja i ten proces to nie jesteśmy tylko my. Musimy umieć rozmawiać z pilotami, musimy umieć rozmawiać ze stewardessami o ich potrzebach, musimy rozmawiać z produktem, już tutaj wspomnianym, czyli kolegami z marketingu, jak oni by chcieli pokazać pasażerowi tą polską gościnność, ale musimy też rozmawiać z kolegami z siatki czy z kolegami, którzy kształtują taryfy. Właśnie, żeby dopasować samolot. No i na końcu są gdzieś ludzie z finansów, którzy sprawdzają, czy dobrze policzyliśmy nasze Excele. Rozumiem. Jasne. A czy to jest tak, że ten proces zastępowania starej floty nową flotą, on odbywa się, popraw mnie jeśli się mylę, ale tak na chłopski rozum to biorę tak, że latamy w cudzysłowie starą flotą do momentu, kiedy nie pojawi się ta nowa flota i teraz jest tak, że dokonujemy takiego właściwie przesiadania się dosłownie i w przenośni na te nowe samoloty i wtedy te stare będą pokrywały inne połączenia, czy się je odsprzedaje? Nie wiem, czy to są tajemnice, o których ty możesz mówić, ale no, piekielnie mnie to interesuje. Co się wtedy dzieje tak naprawdę? Bo często tak w zakresie opinii publicznej mówi się o tych sprawach dotyczących właśnie, że będą nowe samoloty. To jest takie ogólne wydarzenie, mam wrażenie, ogólnopolskie, tak, o którym pisze prasa i żyje tym tematem wiele osób. A jak to się faktycznie dzieje, tak dosłownie krok po kroku? To jest zawsze proces, który jest długi i występuje na zakładkę. Żadna linia nie pozwoli sobie na to, żeby kupić nową maszynę i dzień przed oddać tą starą z różnych przyczyn. Ponieważ jesteśmy w lotnictwie, więc jesteśmy przyzwyczajeni do wielu różnych sytuacji, dlatego musimy zawsze mieć plan awaryjny, a najlepiej 3 plany awaryjne. Tym planem awaryjnym jest ta starsza flota. Ona jest flotą, którą powiedzmy znamy lepiej, która jest bardziej sprawdzona, więc zawsze awaryjnie możemy próbować wykonywać te operacje lotnicze, które są tą starszą flotą, która na to czeka. Jeżeli to jest na przykład flota nasza własna, mam własne samoloty, one już nic nie kosztują, są bardziej elastyczne w stosunku do tego, co możemy z nimi zrobić, ale no na koniec tak, w tym procesie część floty będziemy chcieli sprzedać, część floty to są samoloty leasingowane, nie jesteśmy jego właścicielem, więc dogadujemy się z właścicielem na temat najbardziej efektywnego sposobu wycofania ich z naszej floty i właściciel umieści je gdzie indziej. Kilka naszych samolotów zostało przerobionych na samoloty towarowe i lata dalej. Wczoraj sprawdzaliśmy, jakie są nasze najstarsze samoloty, które jeszcze latają. To są dziarskie staruszki, 31-letnie, które wożą pasażerów na biegun północny. Latają dla kanadyjskich linii w tamtych okolicach biegunu północnego. Więc to wszystko jest możliwe. Jak widać, ludzie lubią nasze samoloty, które LOT wykorzystywał i one dalej znajdują wiele jeszcze przyszłości. Oczywiście jest też technologiczny cykl życia i on w którymś momencie się kończy. Samolot nie może przekroczyć pewnych limitów, ale jak powiedziałem, to są wiele, wiele lat. Rozumiem. A czy jesteśmy w stanie tak chociażby nawet średnio określić, jak długo w służbie, w locie bezpośrednio jest maszyna? Podejrzewam, że to być może się różni od typu maszyny, ale czy są jakieś widełki albo jakieś konkretne przykłady, o których możesz powiedzieć? Tak, no staramy się być linią
nowoczesną, więc staramy się oferować pasażerom nowe samoloty. Tak jest z Dreamlinerami, tak jest z samolotami 737 MAX. Za chwilę liczymy na to, że tak będzie z samolotami regionalnymi. Średni wiek naszej floty to jest 9-10 lat w tej chwili. To są relatywnie młode samoloty. Ale mamy też 20-letnie maszyny, które właśnie oddajemy. Zaczęliśmy ten proces oddawania samolotów regionalnych. Pierwszy samolot oddaliśmy w tym roku. Znalazł miejsce w innej linii czarterowej w Anglii i lata tam dalej, także jesteśmy z tego zadowoleni. Natomiast dla nas to już był punkt najwyższy. 19-20 lat to jest moment, w którym chcielibyśmy oddać te samoloty. Ciekawe. A czy istnieje jakiś taki rynek second handów lotniczych, to znaczy takich miejsc, do których najczęściej trafiają takie używane maszyny? I tak i nie. To jest też profil biznesowy, ale też poszczególne kraje. Oczywiście wiele naszych samolotów kończyło swoje misje w Afryce. I to jest taki kraj, gdzie korzysta się z tych samolotów starszych. Tam, no nie wiem, Namibia, Angola, Zimbabwe, tam latają nasze samoloty, nasze pierwsze Embraery. Innym tego typu elementem jest profil biznesowy, to znaczy linie czarterowe, czy tak zwani operatorzy ACMI, czyli linie, nawet nie linie lotnicze, przewoźnicy, którzy nie mają własnego certyfikatu na przewożenie pasażerów, ale mogą dostarczyć samolot z załogą. Oni bardzo często wykorzystują te używane maszyny, bo one są tańsze, są znane, jest na nie rynek nie tylko second hand, jeżeli chodzi o samolot, ale jest też rynek z drugiej ręki certyfikowanych oczywiście i zupełnie legalnych instytucji, które się zajmują obsługą techniczną tych samolotów. Okay. To jest oczywiście tańsze. Wtedy odpowiedni proces zakupu części tańszych, używanych powoduje, że tacy operatorzy są tańsze. No i znowu jeden z naszych samolotów, stary 767, latał w Nowej Zelandii, wrócił do Europy, poleciał do Ameryki Południowej. Teraz jest w RPA przerobiony na luksusowy VIP-owski samolot. No wow. Ma 25 lat i w tym tygodniu sprawdzałem, latał pomiędzy Rio a Kolumbią. Przewoził pasażerów w Ameryce Południowej. Ciekawe, ale też bardzo mnie zainteresował taki wątek, kiedy powiedziałeś o tym, że ci właśnie operatorzy, linie lotnicze, które lubią skupować maszyny od lotu, lubią właśnie te maszyny, podejrzewam, że ze względu na stan. I teraz zastanawiam się, czy to jest tak, że na przykład wpływ na to ma fakt dotyczący polityki używania takich maszyn przez lot, czyli na przykład, że te maszyny nie są, mówiąc kolokwialnie, katowane, albo nie wiem, kwestia dotycząca naszej szerokości geograficznej ma wpływ na to, że u nas samoloty mają się dobrze ze względu na to, że nie mają tych trudnych warunków. Czy to są takie sprawy, które o tym decydują? Tak, między innymi. Rzeczywiście Polska jest w Europie i to jest coś, co nazywamy normalnym środowiskiem dla samolotów. Dużo gorzej jest samolotom, na przykład na Karaibach, gdzie jest morze i jest duże zasolenie. To wpływa na chociażby na korozję w samolocie. Samoloty są maszynami, więc mają dużo części metalowych, które podlegają korozji. Na przykład Polacy też lubią latać na Bliski Wschód. To jest bardzo trudne środowisko dla samolotów, bo jest dużo piasku i pyłu i to niszczy na przykład silniki samolotów. Trzeba mieć odpowiednie procedury na to, żeby sobie z tym radzić. Wysokie temperatury też nie sprzyjają. Rozumiem. Natomiast też inny element, który wychwyciłem, dotyczył tego mniejszego zużycia paliwa przez te już nowoczesne maszyny. I teraz znowu mam pełną świadomość, że różnice są w relacji do poszczególnych modeli, ale czy my jesteśmy w stanie określić nawet tak procentowo, jak bardzo te nowe maszyny są względem takich 20-30-letnich maszyn bardziej oszczędne, jeśli chodzi o zużycie paliwa? Oczywiście nie powiemy, ile nasze maszyny palą, są skuteczne, to jest zasługa naszych pilotów też i tego, jak latają, ale producenci sami pokazują te rzeczy. Dla nich jest to ważne ze względów opłacalności. Taki samolot musi być 15-20% tańszy, a więc musi zużywać mniej paliwa o 15-20% w stosunku do starej technologii. Inaczej
wydatek inwestycyjny na tą zmianę technologiczną się im po prostu nie opłaca. Rozumiem. Jeśli mowa o w ogóle takim procesie dotyczącym kupienia nowego samolotu, to rozumiem, że cena, którą trzeba zapłacić za pojedynczy model, jest tylko jakimś jednym dodatkowym elementem, bo musisz też brać pod uwagę to, ile będzie kosztowało utrzymanie tego samolotu. Pewnie to są takie rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, ale znowu tak trochę zastanawiam się, czy to nie jest wróżenie z fusów albo ze szklanej kuli, chyba że właśnie na etapie kupna samolotu jesteś w stanie powiedzieć, OK, to tyle nas będzie kosztowało to, żeby go u siebie utrzymać. Staram się właśnie to powiedzieć. Okay. Tworzymy bardzo wiele symulacji, różnego rodzaju prognoz, oczywiście uzależnionych od wielu czynników, więc to nie jest jedna układanka, które pokazują nam, w którą stronę LOT jako spółka, jako firma może zmierzać, wybierając ten czy inny samolot. To ma wiele elementów. Oczywiście, ile pasażerowie będą chcieli zapłacić, oczywiście, ile on będzie zużywał paliwa, właśnie jak będzie wyglądała obsługa techniczna i ile może ona kosztować. To jest bardzo dużo elementów. Mój syn, nastolatek, zaczyna interesować się lotnictwem, no jakby rodziny lotnicze tak mają. Trochę nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia, więc on zadaje takie pytania, no a dlaczego nie kupicie Airbusa 380, największego samolotu na świecie? Albo dlaczego nie wybierzecie Jumbo Jetta, drugiego największego, który jest taki świetny i taki wyjątkowy? No właśnie dlatego, że poza tym romantyzmem jest ta nudna część w Excelu, którą musimy wykonać. Właśnie dlatego nie jesteśmy w stanie tego zrobić. No i muszę zawieźć mojego syna. Jasne, ale to jest tak, że najczęściej ta cena, która dotyczy momentu, w którym w ogóle trzeba zapłacić za ten model, a potem kwestia dotycząca jakiegoś, nie wiem, pakietu serwisowego i wszystkich rzeczy, które się zdarzą po drodze i trzeba będzie za nie zapłacić. Czy ta proporcja pomiędzy jedną a drugą ceną jest mniej więcej stała, że to jest, nie wiem, że 80% kosztuje zakup samolotu, a mniej więcej 20% to jest serwisowanie? Czy jesteśmy w stanie mówić o takich widełkach? To zależy. Okay. W samolotach regionalnych tak pewnie jest. Mniejsze samoloty, które są tańsze, ten komponent obsługi technicznej będzie później kosztował więcej. Duże samoloty... Tak. Czyli w tę stronę. Okay. Ponieważ one oczywiście w relacji do tego samolotu, one nadal będą kosztowały mniej niż duży Jumbo Jet, ale jednak cena dużego Jumbo Jetta jest dużo większa. Ceny katalogowe zaczynają się od 300-400 milionów dolarów za jeden samolot. To są ogromne pieniądze. Rozumiem. I czyli wtedy proporcjonalnie ten pakiet serwisowy i wszystkie inne rzeczy będą mniej kosztowały, więc można powiedzieć, że z punktu widzenia amortyzacji, przyszłości w tej tabelce Excelowej często zapłacenie za drogi samolot, który na przykład ma mniejszą tendencję do zużywania się, może się okazać bardziej opłacalne czasami niż takie coś, co... Tak dokładnie jest. Jasne. Przykładem są nasze Dreamlinery. To są samoloty z włókna węglowego, bardzo wytrzymałe i właśnie ze względu na tą nowoczesną technologię kwestie serwisu tego samolotu są dla nas mniej problematyczne i te pierwsze przeglądy są dużo dłużej i są mniejsze. Po prostu zdaniem producenta, zdaniem organizacji, które certyfikowały ten samolot, wszyscy doszli do wniosku, że ten samolot wytrzyma więcej i nie wymaga takiej obsługi. Jakby w analogii samochodowej nie musimy jeździć co 2 lata na serwis, wystarczy nam co 5 lat na serwis. Okay. I wtedy te koszty później są dużo niższe, ale cena tego Dreamlinera też robi swoje. Jasne, czyli coś za coś. A czy można powiedzieć, że jest na przykład jakiś element, komponent albo cokolwiek, co musisz wziąć pod uwagę na etapie planowania zakupu, co do którego masz przekonanie, że on właśnie może się, nie wiem, psuć, to pewnie za daleko powiedziane, ale powodować konieczność dokonywania serwisów, czyli na przykład w kontekście Dreamlinera my mówimy o kadłubie z włókna węglowego, tak? I skrzydłach. I skrzydłach, czyli to jest tak, że przez sam fakt zastosowania tego materiału konkretnego, no właśnie, nie wiem, to się będzie mniej zużywało w jakiś sposób i przez to będzie wymagało mniej... Okay. Tak, dokładnie tak, ale zostaje nam jeszcze ten drugi komponent, który jest w samolocie jeszcze bardziej ważny niż w samochodzie na przykład, czyli silnik. Okej. I on też generuje koszty? On generuje koszty, on generuje największe koszty w cyklu życia samolotu. No i tutaj też te wybory są bardzo trudne, bo wybieramy technologię na przyszłość, wybieramy technologie bardzo nowe, które często nie miały jeszcze swojego momentu do sprawdzenia, więc one mogą generować problemy. Wszystkie nowe samoloty i teraz też
widać to w przypadku wdrażania nowych technologii, generują problemy na początku. I z tym linia lotnicza musi się zmierzyć, tego linia lotnicza doświadcza jako ten podmiot, ci wszyscy ludzie, nasi piloci, nasi stewardesy, które muszą to później wytłumaczyć pasażerom. A to nie zależy od nas. To często wynika z tego, że producent ma swoje jakieś problemy, które stara się rozwiązać szybciej lub wolniej, ale my na tym cierpią pasażerowie, bo nagle ich rejs jest odwołany. Rozumiem. Teraz jak o tym powiedziałeś, to pomyślałem sobie, że ty się w dużej mierze znajdujesz między młotem a kowadłem, bo z jednej strony musisz wziąć pod uwagę te właśnie wyzwania wieku dziecięcego, takich super nowych maszyn, a z drugiej strony jest bardzo duży pewnie nacisk ze strony pasażerów, żeby latać najnowocześniejszymi maszynami i połączenie jednego i drugiego, no nie zawsze podejrzewam, że jest łatwe. Tak, dlatego to są bardzo ostrożne wybory i dlatego to są długotrwałe wybory. Dlatego, że stawiamy na tym naszą reputację jako linii lotniczej i zaufanie naszych pasażerów. Także tak, to jest bardzo ważne. No, myślę, że wkrótce dojdziemy do tego etapu, że będziemy mogli powiedzieć tak, możemy zaufać tej technologii, którą widzimy i powiedzieć skorzystajcie z niej, nasi drodzy pasażerowie. Na pewno będą jakieś akcje promocyjne, tak jak było z Dreamlinerami. Można było polecieć do Pragi Dreamlinerem i zobaczyć, doświadczyć tego produktu na dosyć prostej trasie. Nie trzeba wydawać dużego biletu, żeby polecieć za Atlantyk. Jasne, a z drugiej strony doświadczasz czegoś, co właśnie w dużej mierze zmienia historię lotnictwa, bo właśnie nie wiem, popraw mnie, jeśli się mylę, ale tak się zastanawiam, czy to też nie jest przyszłość, jeśli chodzi o zastosowanie włókna węglowego, nie tylko w relacji do pojedynczych części, tylko w ogóle w zakresie używania tego komponentu, który pewnie też nie jest tani. Tak, to prawda, nie jest tani. Drugim takim ciekawym tworzywem jest ceramika i ona jest w silnikach. Tam nie używa się już tytanu tak mocno, jak używało się kiedyś, a stosuje się rozwiązania ceramiczne. Okej. A czy to jest trochę tak, że można porównać taką rzeczywistość dotyczącą właśnie, tak jak w kontekście serwisów o tym mówiłeś, użytkowania naszego własnego samochodu do samolotu, czyli na przykład czy samoloty, jeśli chodzi o planowanie zakupu nowej floty, no, muszą być rozpatrywane te wybory na podstawie na przykład tego, że jeśli chodzi o samochody, wiemy, że na przykład ten samochód ma tendencję do tego, że rdzewieje szybciej. To w przypadku samolotu można dokładnie nie tak będzie powiedzieć, product placementu. Nie, ale jest tak, że są niektóre bardziej rdzewiejące, inne mniej i musisz to też wziąć pod uwagę, czyli tak naprawdę dążę do tego, że nie wystarczy, że pojedziesz na targi i usłyszysz od producenta piękne zapewnienia, tylko musisz mieć w tym przypadku, wydaje mi się, jakiś rodzaj takiej praktyki wynikającej z takiego codziennego użytkowania. I to są też takie elementy, które pewnie trzeba brać pod uwagę. Tak, i bierzemy je. Stąd prasa pisze, dlaczego nie wybieramy Airbusa, bo po prostu znamy go słabiej. Okej. Dużo większe doświadczenie mamy w przypadku Boeingów i Embraerów, więc łatwiej jest nam dodawać kolejny samolot tego producenta, bo wiemy, czego się spodziewać. Airbusa uczymy się, bardzo mocno i intensywnie uczymy się. Poznajemy ten samolot, żeby nabrać tego przekonania do tego producenta, ale właśnie z tych powodów. To nie jest tak, że Airbus rdzewieje mocniej. Tak, ma inną technologię, wymaga trochę innego systemu serwisowego i chcemy poznać ten system serwisowy, żeby wiedzieć, że potrafimy sobie z nim poradzić. Okej. Też bardzo zwracam cały czas uwagę na to, że my się w dużej mierze poruszamy w obrębie 3 marek. Być może pewnie jest ich więcej, ale czy to jest tak, że mówimy o rynku zmonopolizowanym w dużej mierze i zastanawiam się, na ile to ci przeszkadza, a na ile pomaga przy dokonywaniu wyborów dotyczących nowej floty? Tak, chcielibyśmy bardzo złamać ten monopol, który jest na rynku. Tak, chcielibyśmy złamać monopol Boeinga w locie, czy monopol Embraera w locie. Czemu nie? Ponieważ konkurencja jest dobra dla nas wszystkich. Ale tak, masz rację, to jest oligopol, więc jeżeli zmienimy z Boeinga na Airbusa, to nadal będziemy z producentem, który ma dużo większą przewagę ilości, wielkości i pozycji handlowej w stosunku do nas, bo my jesteśmy jednak średnim przewoźnikiem w Europie Centralnej. Natomiast są na to inne sposoby. Nie zawsze musimy kupować samolot, czasami możemy go wyleasingować. I wtedy producent samolotów patrzy na to inaczej, bo on już raz sprzedał ten samolot do kogoś innego, więc on już go nie sprzeda drugi raz. W ten sposób on ma szansę, jeżeli chce zwiększać swoją sprzedaż, oferować nam troszkę większe zniżki. Możemy też używać tych naszych starych samolotów dłużej.
Rozumiem. oceniając, co jest dla nas lepsze. Jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, która może leżeć trochę poza kontrolą waszą, ale też jestem bardzo ciekawy, czy coś takiego się zdarzało. No bo z jednej strony tak, jest akceptacja na poziomie powodu do wykorzystania danego samolotu, powiedzmy jest nowy kierunek, wszystko zgadza się na papierze, wszystko zgadza się o tym w zakresie tego drugiego elementu, o którym mówiliśmy, czyli praktyce wykorzystania, jest od początku do końca wszystko ok, ale na przykład zdarza się tak, że po stronie producenta być może jest na przykład mniejszy entuzjazm do tego, żeby utrzymać daną linię samolotów i jest decyzja o tym, że kończymy i tyle, a na przykład jest tak, że taka decyzja została podjęta przy posiadaniu absolutnie wszelkiego zestawu danych, żeby śmiało powiedzieć, że ta decyzja została słusznie podjęta. Czy coś takiego się w ogóle zdarza w lotnictwie, że jakby ewentualne wyzwania pojawiają się po stronie producenta, a nie już nie na etapie użytkowania takiego samolotu? Tak, jest tego dużo, bo producenci mają swoje wyzwania dotyczące łańcucha dostaw, dostawców, swojej wizji rynku i strategii linii lotniczych. Więc tak było w przypadku lotu, chociażby w latach 2000, kiedy LOT pozyskiwał samoloty Embraer 145. To są małe, 50-miejscowe samoloty odrzutowe. I w którymś momencie okazało się, że na rynku popyt na te samoloty w Europie zupełnie zmalał. Nikt już ich nie chciał, okazały się zbyt drogie. Na szczęście nadal istnieje na nich rynek w Ameryce, więc można te samoloty transferować. Ale producent już ich nie produkuje. Więc wracamy do tego rynku second hand, gdzie część tych samolotów, których już nikt nie chciał, wylądowała na pustyni, została rozebrana na części i te części służą do utrzymania części floty, którą ktoś jeszcze kiedyś operuje. Są linie lotnicze, które mają taką strategię, my wierzymy w sprawdzone rozwiązania i będziemy tymi samolotami latać dopóki tylko można. I na przykład oni są wtedy klientami tego typu rozwiązań. Rozumiem. No właśnie, bo teraz nawet nie pomyślałem o tym aspekcie, o którym wspomniałeś, że zakończenie produkcji danego samolotu może rodzić problemy po stronie pozyskiwania części zamiennych. Tak, oczywiście producent ma też swoje gwarancje i ma zobowiązania do kontynuacji. To jest też przykład teraz samolotów 767. To samoloty, które już nie można kupić w wersji pasażerskiej nowego samolotu, ale producent nadal produkuje ten samolot w wersji cargo, więc produkuje elementy i części do tego samolotu również. Boeing, to też jest publiczne, do 2029 może jeszcze ten samolot produkować, później będzie musiał go zmienić. Więc do 2029 roku operatorzy 767 mogą dalej korzystać z wsparcia. Te samoloty są również samolotami wojskowymi. To są samoloty, które są samolotami transportowymi czy latającymi cysternami. Rozumiem. Wcześniej wspomniałeś też o takim elemencie prozy życia pod tytułem wszystko się musi zgadzać w Excelu, ale tak myślę sobie, czy w twojej pracy jednak opartej na Excelu i na chłodnych kalkulacjach znajdujesz w ogóle jakiekolwiek miejsce na sentyment dotyczący samolotu, że na przykład jedną z maszyn lubisz bardziej albo jakaś szczególnie ci się wryła w pamięć w zakresie decyzji, którą musiałeś kiedyś podjąć? Oczywiście, chociaż może opowiem taką historię, znowu ona wraca do początków lotu, kiedyś samoloty, my personifikujemy samoloty. To są dla nas osoby. Przed II wojną światową ze względu na znaki rejestracyjne wszystkie samoloty to były Alki, Ole, Pawły, Piotrki i tak dalej. Później w latach 70. byliśmy bardziej pompatyczni i to był Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, była Maria Skiri-Skłodowska i tego typu rzeczy. Później nasze 767 to były miasta, Warszawa, Gdańsk, Kraków. Ostatnio jesteśmy bardziej komercyjni, ale też szanujemy naszych partnerów biznesowych, więc mamy samoloty, które latają w barwach firm, które szanujemy i z którymi współpracujemy. Jest, ale przez to mamy Śliwkę Nałęczowską, mamy Krosno, mamy ostatnio PKO, więc podchodzimy do tego w ten sam sposób, ale my jako ludzie lotnictwa cały czas używamy tych znaków rejestracyjnych, czyli na przykład Dreamlinery zaczynają się od znaków LR i następna litera, więc po lotniczemu Lima, Romeo, Alfa. No ale my to spłaszczamy, więc to nie jest Romeo Alfa, to jest Romek Alfa. Jasne. Jest Romek Bravo, Romek Charlie i tak dalej. No i te samoloty ze względu na to, że każdy z nich to jest pojedyncza transakcja, to jest
jakiś człowiek po stronie producenta, a tak naprawdę sztab ludzi i sztab historii związanych z przygotowaniem samolotu, z negocjacją, z odbiorem, to każdy z nich buduje jakieś emocje. Oczywiście pierwszy Dreamliner to było właśnie to był też dla mnie pierwszy samolot, dla którego aranżowałem tak na poważnie i finansowanie w dosyć trudnym czasie, więc ja go doskonale pamiętam i lubię. Ale są też inne. No, kolejny Dreamliner numer 5 to jest Romeo Foxtrot, czyli który ma swoje imię, które wygrał w konkursie. Jedna z pasażerek wygrała konkurs i to jest Franek. Ale jest następna historia, bo to jest samolot leasingowany. Nikt nie wiedział o tym, że szef firmy, która leasinguje na ten samolot, też ma na imię Franek. Więc trzeba było zobaczyć jego imię, jego minę, kiedy w procesie, kiedy Boeing oddawał nam kluczyki do samolotu, on zobaczył namalowane imię Franek na samolocie. Super. To są tego typu historie. Jasne, czyli to jest tak, że to są właściwie niemal członkowie rodziny, nie? Tak naprawdę. Tak, to są nasze dzieci, to są nasze problemy, to są nasze ambicje i to są nasze nadzieje, więc każdy samolot, który przychodzi do lotu, jest personifikowany, każdy, który odchodzi, jest później wspominany. Mamy też kasty, znowu w zależności od tego, kto co lubi. Jedni lubią bardziej Dreamlinery, drudzy lubią Maxy, trzeci lubią Embraery. To wszystko ma w sobie tą naszą sentyment jakiś, który budujemy. A miałeś już taką sytuację, w której właśnie musiałeś jednego z tego członka rodziny właśnie przekazać w jakieś inne ręce i było ci realnie tak jak sentymentalnie w zakresie tego, że kończy się jakiś pewnego rodzaj moment w historii, no bo jeszcze Dreamlinery cały czas są, w związku z tym tutaj nie miałeś jeszcze takiej sytuacji, ale musiałeś już jedno z takich z własnych dzieci na przykład wypuścić w dorosłych świat. Ja nie, ale w moim biurze pracują osoby starsze. Pracują osoby, które jeszcze pamiętają samoloty radzieckie, pamiętają przejście na Boeinga, więc oni z łezką wokół wspominają każdy samolot, ponieważ my też organizujemy ten ostatni lot, przebazowanie tego samolotu z Warszawy i oddanie go właścicielowi. Więc wszyscy śledzimy albo na Flight Radarze, który jest bardzo popularny, ale też w naszych systemach wewnętrznych ten ostatni lot. I tak widziałem łzy w oczach w takim momencie takiego rejsu. To były te Iły chyba. Iły, ale ostatnio to są też samoloty 7337. My mieliśmy taką serię 400, która latała dosyć długo. To są te samoloty, które teraz są przerabiane głównie na samoloty towarowe. I ostatni to jest okres COVID-u. Wtedy oddawaliśmy ten samolot. Rozumiem. To jest w pewien sposób takie rozczulające i romantyczne, że mimo wszystko za każdym razem znajdujecie tam właśnie niemal osobę i to jest piękna historia, a z drugiej strony mam nadzieję, że właśnie dzięki temu, co nam dzisiaj tutaj trochę pozdradzałeś w zakresie kulisów tego wszystkiego, dla wielu osób, być może na poziomie takiego pasażerskiego podejścia do linii lotniczych, to też może będzie taka chwila, w której ktoś będzie próbował dekodować to coś, co to jest na kadłubie i pomyśli, okej, to właśnie jest Franek. Tak, zachęcam do tego. Lotnictwo jest pełne pasjonatów i geeków. Więc zdarzają się ludzie, którzy sprawdzają menu, kolekcjonują menu, robią zdjęcia na pokładzie. Tak, my jako geekowie sprawdzamy plakietki własności samolotu, bo one są, myślę, że potem wszyscy zaczną szukać tych plakiet w samolocie, one są widoczne dla pasażera i można zobaczyć, jak ten samolot został sfinansowany, kto jest jego właścicielem, no i oczywiście znaki rejestracyjne. Super. Maciej, bardzo Ci dziękuję za to, że odkryłeś więcej tajemnic dotyczących tych chłodnych, czasami typowo biznesowych kalkulacji dotyczących nowej floty, ale również tych emocjonalnych. Jeden i drugi element jest potrzebny w życiu, więc cudownie, że go tak potraficie łączyć w ramach swojego biura. To była ogromna przyjemność móc z Tobą rozmawiać i bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do widzenia.